Nasz jubileuszowy 20. odcinek vloga Jestem tu zaczynamy w miejscowości Tiruchirapalli, zwanej też Trichy. Jest to jedno z największych miast Indii, które liczy ponad 1 milion mieszkańców, oczywiście cała aglomeracja. Miasto znane jest także z tego, że jest w nim dziesiątki przeróżnych marketów, rynków i bazarów. Nie ma czegoś takiego jak jedno centrum w tym mieście, tu jest po prostu jedno gigantyczne centrum, które jest całym miastem i wszędzie dookoła są albo świątynie, albo bazary. Jedną z najbardziej znanych świątyń w Tiruchirapalli jest The Rock Temple, która znajduje się na szczycie góry i z niej widać widok na całe miasto. Rock Temple była świątynią najwyżej położoną w mieście Trichy, natomiast ta świątynia obok, czyli Sri Ragna, jest świątynią o największej powierzchni. Zresztą wystarczy spojrzeć już tylko i wyłącznie na ten budynek, żeby stwierdzić, że wrażenie robi niesamowite. Fajnym aspektem hinduizmu jest to, tak sobie chodząc po tych świątyniach, oglądając, tak mnie naszło, Czoma też zresztą, że w hinduizmie fajne jest to, że Hindusi nie przychodzą tylko i wyłącznie się modlić do świątyni, ale spędzają tutaj dużo czasu, niektórzy tu nawet śpią, ale przychodzą, przysiadują, medytują, rozmawiają, po prostu się spotykają i spędzają tutaj czas, a nie przychodzą się pomodlić i uciekają do swojego codziennego życia. Jakby życie to jest dla nich religia, więc przebywanie w świątyni jest dla nich bardzo, bardzo naturalne. Tu mamy tą mniej ciekawą stronę Indii, czyli podejście Hindusów do słoni, które mimo, że tutaj są czcione, to jednak są traktowane niezbyt ciekawie. Tutaj na przykład słoń chodzi i błogosławi wszystkich, którzy oczywiście za to wcześniej zapłacą. Zbiera trąbą pieniądze, a później trąbą błogosławi każdego napotkanego. O, tak jak to widzimy tutaj. Oczywiście kolejny sposób na zarobek, ale słoń przykuty łańcuchami i cały czas bity taką cienką witką, także na pewno traktowanie zbyt dobre to nie jest, no ale taka kultura niestety. Mimo, że już nie jesteśmy w Chinach, to cały czas budzimy żywe zainteresowanie lokalnej społeczności, czyli w tym przypadku Hindusów. Myśleliśmy, że jest to spowodowane tym, że jesteśmy biali i jesteśmy wysocy, ale jak się dzisiaj okazało i na co zwróciliśmy uwagę, powodem zainteresowania jest zupełnie co innego. Mianowicie kupiliśmy w końcu nowy mikrofon, który wygląda tak. Otoczony jest taką włochatą gąbką, która zapobiega przedostawaniu się wiatru, żeby głos był czystszy. Ale Hindusi nie mają pojęcia, co to jest. Podchodzą i pytają się, i jak patrzą na nas, to nie patrzą na nas, tylko patrzą właśnie na ten aparat. A tutaj już mamy zwykły folklor hinduski, czyli przystanek autobusowy, troszkę żybury i koza wpierdzielająca to, co leży na ziemi.
Z tego, co się już tutaj dowiedzieliśmy, załatwić bilety kolejowe w Indiach jest podobno bardzo ciężko i niektórzy rezerwują je już nawet z miesięcznym wyprzedzeniem. My chcemy kupić bilet na jutro, zobaczymy, czy nam się uda. Jest pełen sukces! Bilety są, mimo że jedziemy tylko 160 km do miasta o nazwie Madurai na południu Indii, więc jakaś niewielka trasa. Ale okazało się, że bilety można kupić z dnia na dzień, także to jest duży plus i dobry prognostyk przed dalszą podróżą po Indiach. No i udało się, mamy pierwszą podróż pociągiem po Indiach za sobą. Chyba nie było źle, Czomas. Nie było, bardzo mi się podobały widoki. Nie podobało mi się to, że moje siedzenie miało dziurę w środku i przez cały czas w nią wpadałam. No dobrze, ale to są powiedzmy duperele, biorąc pod uwagę, że dość mocno baliśmy się podróżowania pociągiem po Indiach. Po pierwsze dlatego, że pociągi te są mega zatłoczone, a to dlatego, że... Dziennie po Indiach przejeżdża 12 000 pociągów, które w sumie przewożą ponad 24 miliony ludzi. No właśnie, więc baliśmy się, że będzie sporo ludzi i że będziemy musieli jechać w dużym ścisku, a nic takiego nie miało miejsca. Ludzi było sporo oczywiście, wszystkie miejsca były zajęte, ale mieliśmy w miarę wystarczająco przestrzeni. Może dlatego, że ten pociąg jest po prostu tak jak widzicie, on się tam zaczyna, a kończy się gdzieś na horyzoncie, ja nie wiem, Końca nie widać. końca nie widać, ze 30 wagonów. Nie to co u nas na trasie Poznań-Warszawa, 4 wagony i ludzie siedzą pod kiblem. Po drugie, baliśmy się tej podróży dlatego, że jak będzie tyle osób w pociągu, to mogłoby być strasznie gorąco. To też problemem nie było, bo w każdym wagonie jest rząd okien, a oprócz tego nad nami było pełno wentylatorów, także chłód był z każdej strony. No dobrze, ale dosyć o podróżowaniu pociągiem. Chodźcie zobaczymy, co słychać w Maduraju. Madurai. Madurai to kulturalna i religijna stolica Tamil Nadu. Religijna oczywiście głównie dlatego, że jest tutaj wiele świątyń, tak jak Trichy, czyli miasto, w którym byliśmy przed chwilą, było nazywane miastem bazarów, tak Madurai jest nazywane miastem świątyń, bo tych świątyń jest tutaj po prostu od groma i ciut. My zobaczymy tylko 2 świątynie, oczywiście nie będziemy się pchali, ale 2 za to bardzo kozackie. Wspomniałem też o tym, że Madurai jest jednym z największych miast Tamil Nadu. Tamil Nadu to południowo-wschodni stan Indii, który w 86% zamieszkują Tamilowie. A my teraz powoli zmierzamy do największej atrakcji Madurai, czyli świątyni Meenakshi. Na teren świątyni można się dostać z 4 stron świata, od północy, południa, wschodu i zachodu. Przy każdym wejściu znajduje się taka oto wieża, która nazywa się Gopura i takich budowli na terenie całej świątyni jest 12. Kiedyś można było na nie wejść, ale niestety ludzie wchodzili na samą górę, a potem sobie skakali na sam dół i kojtali, dlatego teraz już tego zrobić nie można, można tylko wejść do środka świątyni, co za chwilę zrobimy. No i niestety mamy sporego peszka, bo się okazało, że świątynia jest zamknięta, a nawet gdyby była otwarta, to i tak byśmy nie wnieśli tam kamery, bo jest zakaz. Z drugiej jednak strony mamy też trochę szczęścia, bo złapał nas jakiś Hindus po drodze i powiedział, że możemy wejść do jakiegoś sklepikarza, tutaj gdzieś obok, wejdziemy po schodach na górę i będziemy mieli punkt widokowy. Podeszliśmy do tego trochę niepewnie, ale jak się okazało, nie zrobił nas w balona. Jesteśmy na dachu jednego z budynków u faceta, który sprzedaje dywany. I mamy widok na całą tą świątynię. Także niestety to, co tutaj widzicie, to jest wszystko, co wam możemy pokazać. Tu widzicie te wieże, o których wspominałem wcześniej, które można spotkać tak naprawdę w każdym większym mieście, przynajmniej w stanie Tamil Nadu.
Świątynia Minakshi, jak sama nazwa wskazuje, jest świątynią bogini Minakshi oraz boga Shiva. Została zbudowana między VII a X wiekiem naszej ery, a główne wejście do niej znajduje się przez wschodni hol 8 bogiń. Hindusi są przemili, póki co naprawdę same pozytywne doświadczenia. Nawet są trochę upierdliwi, bo co chwilę chcą, żebyśmy nie robili zdjęcia. Tutaj pan sprzedaje torebki i Antonina została poproszona o zrobienie zdjęcia. Często to się zdarza, żeby coś nagrać, żeby zrobić zdjęcie, a potem im pokazać. Bardzo, bardzo sympatycznie. Po drugie, rzeczywiście jest tutaj pełno krów. Naprawdę na każdym rogu, na każdym skrzyżowaniu stoi krowa, 2, 3 albo 5. Niestety te krowy stoją i jedzą co popadnie. Najczęściej jedzą rzeczy ze śmietnika. Pytaliśmy się jednego faceta w restauracji, jak to wygląda, co te krowy tutaj w ogóle jedzą i co one robią. Powiedział, że jedzą to, co znajdą. Czasami ludzie je częstują czymś, a potem po prostu idą do rzeźnika i jest z nich mięso. Także od razu wiadomo, co jemy. Jemy po prostu krowy, które żywią się tym, co znajdą na ulicy. No i trzecie spostrzeżenie, niestety tym razem minusowe, to jest to, że tutaj jest strasznie głośno. To, co było na Sri Lance, to był pikuś. Tutaj po prostu klakson na klaksonie, ruch uliczny 3 razy większy. No i jest po prostu jedna wielka granda tutaj. I'm singing in the rain, the singing in the rain, all the while. No już. Niestety, zwiedzanie w Madureju przerwała nam pora deszczowa. Jesteśmy udupieni na rogu skrzyżowania. Tutaj cwaniaki się schowały pod foliami. No i leje już dłuższy czas, nie wiemy kiedy to się w ogóle skończy i czy się w ogóle skończy, no bo jest rzeczywiście pora deszczowa. Także nie będziemy czekać na koniec deszczu, skończymy za to już ten odcinek vloga. Jestem tu!